Drodzy Państwo, dzień dobry, Jacek Borowek-Kolas po raz kolejny z wyjazdowego studia bardzo na żywo w Grudziądzu w ramach sympozjum 10. sympozjum ratunkowego, które odbywa się od dnia wczorajszego, dzisiaj również i jutro zakończenie sympozjum, ale zanim to się stanie, to jeszcze kilka ważnych wykładów, kilka warsztatów, spotkań w kuluarach, wieczorna kolacja bardzo elegancka, dress code już jest ustalony, więc trzeba być w porządnym garniturze ze świetnie wyprasowaną koszulą. W takim świetnym garniturze i koszuli prezentuje się dzisiaj nasz kolejny gość, którego już za chwilkę Państwo zobaczycie. Gość, który jest bardzo mocno związany z wydarzeniem, bo nie tylko przyjechał tu z Torunia, który całkiem niedaleko jest położony od Grudziądza, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest sam ratownikiem medycznym, to jest kolejna. Miał swój wykład, o którym za chwilkę porozmawiamy, ale też jest mózgiem operacji, która będzie się działa już niebawem w Toruniu, o którym z pewnością za chwilę porozmawiamy z gościem, a Państwa i moim gościem jest Karol Wojtczak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Rydygiera w Toruniu, którego najserdeczniej witam w studiu bardzo na żywo. Cześć Karol. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wyglądasz naprawdę jak $1 000 000, chciałem Ci powiedzieć. Dziękuję bardzo. Totalnie nagannie wyprasowana koszula, świetny garnitur, czyli już się nie musisz przybierać do wieczornej kolacji. Podobno. Kolory prawie nordyskowe, jak popatrzymy na nasz fiolet i Twój garnitur, to fajnie, że się wpasował, muszę Ci to powiedzieć. To jest rewelacja. Witam Cię, Karolu, bardzo ciepło, może nie tak bardzo gorąco jak dzisiejsze słońce, które przysmaliło naszemu operatorowi Łukaszowi kark dzisiaj, ale nadal żyje Łukasz, realizuje audycję Luka Artist Studio, Łukasz Wierzba, witamy, dziękujemy, machamy. Jest z nami również Jagoda Nowak, która właśnie ukrywa się za przeszklonymi drzwiami. Dziękuję Wam za niesamowicie wielką pomoc w trakcie realizacji dzisiejszych audycji, bo faktycznie jest ich wiele. Karol, co Cię sprowadza do Grudziądza? Oprócz tego, że jesteś ratownikiem, przyjechałeś na sympozjum. Przede wszystkim tradycja od 10 lat sympozjum w Grudziądzu, które tworzył Mirek Bałka i Bogdan Wiśniewski, między innymi, i kilka jeszcze osób związanych. Przede wszystkim wymiana doświadczeń i platforma, która, tak można nazwać to sympozjum, spotkania z ratownikami medycznymi, nie tylko z profesorami, lekarzami, tutaj właśnie w Kujawsko-Pomorskim. Jak patrzysz na tę imprezę, bo chyba nie jesteś tutaj pierwszy raz, ile się zmieniło, albo co się zmieniło najbardziej w Twojej ocenie przez te 10 edycji? W mojej ocenie najbardziej został podniesiony, wydaje mi się, poziom merytoryczny wykładów, komitetów naukowych, które ewaluowały od początku tak naprawdę. I myślę, że to jest taki efekt dodany, plus Wasza obecność, streamingi na żywo, wywiady, no i cały czas ewaluacja ratownictwa medycznego, poszczególnych zmian i partnerstwo Ministerstwa Zdrowia przede wszystkim tutaj na miejscu. Tak? Między godziną 13:30 a w okolicy godziny 13:45 odbywał się Twój wykład AED w przestrzeni publicznej i właśnie, jak już wspomniałem, Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Rydygiera w Toruniu, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, to są między innymi te instytucje, które dzisiaj reprezentowałeś, bo tak jest ładnie w programie opisane. Tak, dokładnie takie cel afiliacji. Głównie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Pozdrawiam wszystkich pracowników tejże jednostki. Dodatkowo również jestem wykładowcą Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Prowadzę Stowarzyszenie Krajowe, które rozmawia między innymi z Ministerstwem Zdrowia na przykład na temat podniesienia standardów. Natomiast odnosząc się do tego tematu dotyczącego AED, to jest taki, ktoś by powiedział, że może już zamknięta, ale nie do końca okazuje się, tak? Bo ta przestrzeń automatycznych elektrodefibrylatorów nie do końca jest zapełniona i jak na razie nie jest monitorowana. Niektórzy uważają, że ta przestrzeń się wręcz kurczy, bo zapomnieliśmy o tym, że AED w przestrzeni publicznej należy zadbać o nowe elektrody, baterie, mówił o tym wczoraj pan profesor Gąskowski. Jak niektóre badania pokazują, wiele AED w przestrzeni publicznej, które wiszą nawet w łatwo dostępnych miejscach, i tutaj pamiętajmy, drodzy Państwo, o akcji Uwolnić AED, wiele tych AED nie funkcjonuje, nie ma gotowości bojowej. Tak, wiemy o tym, jest kilka przypadków znanych, nie będę podawał
z tamtego roku, gdzie ten defibrylator AED nie został użyty. Pacjent niestety zmarł, tak, na miejscu zdarzenia pozostał, więc na pewno ten monitoring, użycie tego defibrylatora AED, dalej poprowadzenie tego pacjenta, jeżeli chodzi o przeżywalność, bo wiemy, że przeżywalność, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia i podjęcie tych czynności, to jest około, powiedzmy, od 8 do 10%. W każdej minucie. W każdej, już jeżeli chodzi o przeżywalność, tracimy pacjenta około 3 do 5%, tak, jeżeli chodzi o w każdej właśnie minucie, tak jak powiedziałeś. Rozmawiałem z ministerstwem 2 miesiące temu na spotkaniu namiotowej, padła też deklaracja, jeżeli chodzi o monitorowanie i mapę, czy na geoportalu, czy może na innym podmiocie, gdzie warto by było te AED nanosić, tak żeby dyspozytor medyczny miał pełną wiedzę i ten obszar był monitorowany. Aby ratownicy medyczni też mieli taką możliwość, nawet jazdy prywatnym autem, wie, że tam jest AED, tu jest zatrzymanie krążenia, trzeba tego pacjenta ratować. Mało tego, niektóre firmy już w obecnym czasie i świecie są w stanie zaprogramować tak urządzenie AED, które jest w stanie wysłać drogą radiową zapis, który został odczytany do zespołu ratownictwa medycznego. Drodzy Państwo, który nadjeżdża i widzą to na tak zwanym tablecie, czy tam coś migocze, czy tam raczej ta linia spokojnie sobie się eksponuje bez wielkich artefaktów. To by było wspaniałe, ale myślę, że małymi krokami do przodu. Takim małym krokiem jest na przykład projekt mojego autorstwa AED w szkole, który w tamtym roku zakończyliśmy pozytywnie z naszych podatków, bo z budżetu obywatelskiego w Toruniu. W 28 miejscach w Toruniu, drodzy Państwo, są defibrylatory na obiektach szkół, na budynkach, nie są zamknięte, są pod nadzorem. No i teraz będziemy monitorowali ich użycie oraz kolejny projekt, który też złożyliśmy, między innymi teraz, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, więc te obiekty, żeby od szkół wyszliśmy. Uważamy, że oczywiście nie tylko dzieci, ale również pracuje personel, rady pedagogiczne, inne, a szkoły są tak objęte w takich lokalizacjach, że to są głównie centra miast. Czy łatwo w obecnych czasach namawiać instytucje, władze, społeczeństwo do tego, żeby uzupełniać program powszechnego dostępu do defibrylacji o nowe urządzenia? Czy nadal musimy mnóstwo energii, czasu tracić na to, żeby ludzi przekonywać, że to jest potrzebne? Czy już jest okej? Już było kiedyś. Myślę, że cały czas trzeba uświadamiać od najmniejszych lat, od przedszkoli tak naprawdę, po urzędników pracujących, tak? Plus tych z Państwa, którzy głosują na różnego rodzaju budżety. Do tego się odwołam, bo to myślę, że taki dobry przykład jest, że prawie 10 000 ludzi zagłosowało na ten projekt, gdzie wstecz, patrząc 3-4 lata temu, nasze projekty w ogóle nie przechodziły. Tak? Przegrywaliśmy z festynami, w cudzysłowie i poważnie mówiąc, przy różnych organizacjach, tak? Coś było, ławka, nie wiem, pomalowanie ławki czy jakiegoś innego zabiegu, zamiast wdrożenie defibrylatora AED, nie tylko do szkół, ale do różnych innych obiektów, więc uświadamianie, myślę, i cały czas akcje, które promują użycie, promują zdrowie i przede wszystkim później, co się z tym pacjentem dzieje, żeby był ten element zwrotny. Pamiętam taką sytuację tutaj w Toruniu, 37-letni mężczyzna, tam było akurat na obiekcie użyte przez Michała i Dominika, ratowników medycznych z Torunia, defibrylator 3 minuty 31 sekund, tak jak wspomniałem, powrót pełnego, spontanicznego krążenia i oddechu u Amerykanina, który uczestniczył na zawodach sportowych w trakcie. Jasne. Pogratuluj Panu zarówno świadomości i dostępu do tych urządzeń. Jako nauczyciel akademicki pewnie masz zdanie na temat tego, co się dzieje dookoła nas, jeśli chodzi o legislację stopnia drugiego, tak zwanego master degree w prehospitalu w Polsce. Jako akademik, co na pewno dla Ciebie to taki musowo musi się znaleźć w programie? Gdybyś Ty miał sprawczość, że dopisujesz i to będzie, to co to takiego będzie? Jest kilka takich spraw, od samych leków zwietrzających i kursów stricte anestezjologicznych w tym kierunku, poprzez nawet kursy związane, powiedzmy, czy wykłady, których brakuje, jeżeli chodzi o psychologię, o komunikację z pacjentem, bo tego czasami
o tym zapominamy. To jest głośno larum, jeżeli chodzi o kursy USG, też są wypowiedzi różne, Tak, to więc czy możemy, czy nie możemy interpretować, czy to nie będzie nadużywane, wiadomo, że tylko dla ratowania ich życia i zdrowia, ale no wiemy, jak jest w życiu, tak? Jaka jest szara rzeczywistość. Ratownicy podnoszą, że za tymi specjalnościami, czy też za zwiększeniem kompetencji nie będzie szło finansowanie, tak? Bo no, pracujemy po to, żeby jakieś tam pieniążki pewnie zarabiać, więc to też gremium podnosi, więc zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Na pewno ta legislacja i uwagi, konsultacje społeczne, no, trzeba złożyć uwagi, żeby też nie mieć pretensji do samego siebie, tak, że ktoś coś wdrożył, a my o tym nie wiedzieliśmy. Jasne. Karol, twój szpital bardzo wyraźnie zaznacza swoją aktywność na mapie ratownictwa medycznego w Polsce, ale przede wszystkim w regionie. Już zerknę na zegarek, mamy dzisiaj 12 czerwca, a dokładnie 24 czerwca spotykamy się w Toruniu na bardzo ważnym wydarzeniu. Pierwsze mistrzostwa. Pierwsze regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym Kujaw i Pomorza dzięki zgodzie zarządowi Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Nasz szpital wojewódzki został wytypowany do organizacji tychże zawodów i wspomniałeś, że jestem mózgiem operacji. Ja jestem tylko trybikiem. Mózgiem jest pani dyrektor szpitala, którą też pozdrawiamy, oczywiście pani doktor Sylwia Sobczak. Kłaniamy się nisko. Z całym zarządem i no, mam nadzieję, że dopniemy tutaj pewnych tematów i uczestnicy będą zadowoleni i z zakresu zadań, i z poziomu merytorycznego, bo nie chcieliśmy, żeby był to sam zakres zadaniowy, ale również zawnioskowaliśmy do pana konsultanta, doktora Paciorka wojewódzkiego do spraw medycyny ratunkowej o nadanie 5 punktów edukacyjnych w panelach naukowych, które będą pierwszego i trzeciego dnia tego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że taka placówka, szpital o wieloprofilowym działaniu decyduje się na wspieranie opieki przedszpitalnej i robi to w taki bardzo organiczny sposób, czyli praca u podstaw. Przez mistrzostwa doprowadzamy do sytuacji, że przyjeżdżają zespoły, będzie ich około 30, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, 35 zespołów. Tak, i przyjeżdżają te zespoły, podają się zewnętrznej ocenie niezależnych egzaminatorów i sędziów, no ale żeby to zrobić, to najpierw muszą ileś dni, tygodni, miesięcy poświęcić na samokształcenie i treningi. Czy szpital, z pewnością pani dyrektor wie, jakie ma ogromne to znaczenie z punktu widzenia budowania kapitału bezpieczeństwa dla pacjentów? Na pewno wie i na pewno bardzo dobrze się orientuje, stąd też ta zgoda, za co jeszcze raz dziękuję. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałeś, ta świadomość również zespołów, które startują, jest bardzo duża. Tak, ona się podnosiła przez pierwsze zawody, w których uczestniczyłem z Michałem Nowakiem. To był 2012 rok. Sami jeździliśmy i sami przygotowywaliśmy się kilka tygodni do tych zawodów. Największe osiągnięcie to było wygrana dużego zadania taktycznego w 2015 roku w Łodzi. To dla nas taka największa szansa i sukces. Natomiast start w każdych zawodach to jest dla tych zespołów na pewno merytoryka, podniesienie tych kompetencji, wychwycenie błędów, bo to też będzie informacja zwrotna, stąd tak jak powiedziałeś, będą to sędziowie niezależni. Tak? Głównym sędzią będzie pan dr Tomasz Sanak, za to dziękuję i kłaniam się. Pozdrawiamy Tomasza najserdeczniej. Że zgodził się na wzięcie udziału wraz z doktorem Markiem Dąbrowskim, który troszeczkę plany musiał zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część sędziów, to czy pani tutaj doktor Paulina Bielska, czy inne osoby, czy pan doktor Michał Kucap, no to są osoby, które są spoza Kujawsko-Pomorskiego, ale z różnych lokalizacji kraju, żeby nie było niedomówień. No, należy wspomnieć, że pan doktor Kucap wraz z kolegami nie tak dawno przywieźli do Polski wicemistrzostwo Europy i tak pokazali, jest. Że jak to powiedział Piotr Środziński wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam w wywiadzie, jeżeli Łukasz źle mówi, to popraw, no to powiedział, że pokazali, że jeszcze tych starych dziadków ratownictwa coś stać i zrobili to naprawdę wielką klasą. Z Czech przywieźli wicemistrzostwo Europy. Tak, widziałem, gratulacje dla panów, bardzo, bardzo fajnie i tak jak mówię, poza tym, że mają bardzo dużo obowiązków, bo już są profesorami czy doktorami, czy dyrektorami stacji, czy też szpitali, no to znaleźli czas na to, żeby się jednak przygotować, prawda? Tak, tak.
Wiem, że impreza będzie odbywała się co 2 lata, prawda? Ona będzie trochę zmianowana, czy będzie co roku to Mistrzostwa Toru Ziemi Kujawsko-Pomorskiej, czy to będzie co roku wydarzenie, czy co 2 lata? To już nie jest w moich kompetencjach, tylko zarządu szpitala i rozmów z innymi dysponentami, także my przecieramy szlak, dalej zobaczymy. A co jest waszą ambicją, albo jak ty byś chciał, żeby to wyglądało? Znowu może zaszaleć. Chciałbym, żeby po pierwsze dopisała pogoda, pogoda jest zawsze dobra, żeby zespoły były zadowolone z zakresu tematyki i działań na miejscu zdarzenia, a będą drobne kazusy i drobne takie zadania dotyczące, ujawniać nie mogę, więc co byśmy chcieli, żeby ten zakres regionalnych zawodów w ratownictwie medycznym, bo to była taka troszeczkę luka, jeżeli chodzi o Kujawy i Pomorze, został wypełniony. Później w następnych latach może, tak jak pan konsultant wojewódzki mówił, pan doktor Przemysław Paciorek, zrobi to Bydgoszcz, za jakiś czas Włocławek, Grudziądz i tak dalej, żeby jednak to pozostało, tak, żeby była to w pewnym rodzaju tradycja, ale też podnoszenie kompetencji ratowników medycznych z danych stacji, tak, bo wiadomo, że każda stacja też może delegować swój zespół. Od nas jadą 2 zespoły, które nie będą oczywiście oceniane, tak, bo tak to wygląda, więc też również dla nich to jest stres i czas przygotowań, bo również to robią. Zawsze Marcin Gbiorczyk, którego pozdrawiam przy każdej możliwej okazji, opowiada publicznie i wprost, on jest ratownikiem koordynującym pracę Leszczyńskiego SOR-u, mówi o tym, że jedną z największych odwagi, jaką można mieć, to poddać się zewnętrznemu audytowi, pokazania rzeczywiście, jakim tym ratolem się jest i co się potrafi. Prawda? Dokładnie, tak, to przede wszystkim to jest stres, ale też chęć pokazania, że ten poziom jakiś jest. Myślę, że ten poziom będzie się podnosił, jeżeli chodzi o kraj i takie mierniki jakości czy wykonywanych świadczeń jak w Sosnowcu pana profesora Nadolnego będą wdrożone również w innych pogotowiach, tak? Bo wiadomo, że stacje ratownictwa medycznego, w ogóle ratownictwo medyczne ma być w pełni monitorowane i te wskaźniki i mierniki mają wejść i mamy to wykonywać, więc to się wszystko łączy tak naprawdę. Właśnie, wspomniałeś przed chwilą profesora Nadolnego, pana profesora Akademii Śląskiej, doktora habilitowego Klaudiusza Nadolnego, który dzięki swojej sprawczości i kooperacji z zespołem, który ma naprawdę świetny i widać to zarówno w fazie zawsze przygotowań tego sympozjum, ale później jak przyjeżdżamy, tutaj widzimy, jak ten zespół pracuje, to wygląda to naprawdę profesjonalnie i ja osobiście zazdroszczam tego zespołu, chociaż nas wcale nie odstaje od normy takiej wysokiej klasy i jakości, z czego jestem też bardzo dumny. I też chciałem Tobie podziękować, że wspierasz tę inicjatywę, że wspierasz zespół pana profesora, że sobie pomagacie nawzajem, bo ja widzę, że się bardzo mocno przenikacie w wielowątkowym działaniu, takim nawet na skalę Polski i w imieniu naszego całego zespołu redakcji, której szefuje Jagoda Nowak, wielki szacun, bo pisząc o wielu wydarzeniach, tworząc posty, pokazując pewne tematy, widzimy, jak bardzo jest potrzebne są 2 kwestie, to chcieństwo i zaangażowanie, a Tobie jedynie brakuje tego, więc bardzo Ci za to dziękuję. Ja również Wam dziękuję za zaufanie całemu zespołowi, jak i jednemu i drugiemu, i też grudziąckim ratownikom medycznym, bo to na podorędziu Grudziądza jednak i w mieście Grudziądzu to sympozjum trwa. A korzystając z okazji też chciałbym podziękować swojej pani dyrektor i swojej pani koordynator do spraw ratownictwa medycznego, pani Iwonie Konieczny-Zielak, bo bez tego zielonego światła, oczywiście bez światła całego zarządu, z tym pani doktor Sylwii Sobczak, tego wydarzenia naszego regionalnego po prostu by nie było. Tak? I to tylko pokazuje, że ratownictwo medyczne to przyszpitalne i szpitalne sorowskie jest również bardzo ważne. Mam nadzieję, że kiedy będziemy u Was, mamy zamiar zameldować się już 23 czerwca. Tak jest. Późnym popołudniem, wieczorem, przygotowując nasze studio i newsroom i całe zaplecze. Pozwolę sobie tylko przytoczyć, że Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio będzie naszym cameraman i będzie operował przy tym całym procesie twórczym. Jagoda już czuwa nad tym, żeby ten cały proces, tak, właśnie serce bije, proces promocyjny działał i ten posting również miał swój wydźwięk.
A ja się też bardzo cieszę, że spotkamy się z Tobą na Twojej terytorium, pokażesz nam to miejsce i co najważniejsze dla mnie przedstawisz tych wszystkich ludzi, bo ja chyba największą radość z zrobienia tej roboty z New District Light to przede wszystkim poznawanie nowych osób, szczególnie takich, którym się chce. Więc to ja mam taką prośbę, żeby ich wszystkich poznać. Chciałbym tylko zakończyć słowami profesora Gąskowskiego z wczoraj. Ta platforma, którą stworzyłeś w przededniu czy w trakcie pandemii, ona zjednoczyła środowisko ratowników medycznych. Tak? Dała taki obraz, że te rozmowy czy streaming po prostu jest potrzebny. Dzięki, to bardzo dziękujemy. Miło. Fajnie. Drodzy Państwo, która kamera tym razem? Panie Łukaszu, ta kamera. Czy my mamy jeszcze jakieś dzisiaj wywiady? Proszę, Jagodo, mamy wywiady jeszcze dzisiaj jakieś? Czy są wywiady? Chyba mamy. 1 albo 2? Nie wiem, nie słyszę, nie widzimy. Nie mamy już wejść dzisiaj. Nie ma już, z tego co wiem, nie ma wejść, a jeżeli pojawi się jeszcze jakieś spontaniczne, to proszę nas nasłuchiwać. To był bardzo pracowity dzień, nie tylko dla wykładowców, nie tylko dla zespołu organizacyjnego sympozjum. Jagoda robi głową tak, czyli nie będzie już dzisiaj wejść, i tak więc będzie można odpocząć. I ja chciałbym też raz jeszcze powiedzieć, że to był bardzo intensywny dzień naszego zespołu, zatem kłaniam się Wam bardzo nisko. Państwu najserdeczniej Was pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Chyba pierwsze wejście 10:10, jeżeli dobrze pamiętam, potem jeszcze jedno, potem jeszcze podsumowanie sympozjum. I czas się będzie rozstać, ale to dopiero jutro. Jacek Borowek, NTLive. Do usłyszenia i do zobaczenia.